Welcome to Aspire interview series. Today I'm talking to Mr. Jacek Krupa, the Marshal of the Małopolska region. Our interview will be conducted in Polish and we'll have it translated to English. Naszą dzisiejszą rozmowę chcielibyśmy skierować przede wszystkim do inwestorów, którzy przyjeżdżając do Krakowa zastanawiają się nad wyborem tego właśnie miasta. Ta branża zmieniła również samo miasto. Od strony architektonicznej, od strony urbanistycznej, bo za rozwojem sektora BPO poszły wielkie inwestycje w przestrzenie biurowe. My jesteśmy z rozwoju, z poziomu rozwoju tego sektora niezwykle zadowoleni, dlatego że to był taki bardzo mocny, jak mówią Polacy, kop do przodu, jeśli chodzi o ekonomię Krakowa i Małopolski. Jak Pan uważa, w jakim kierunku powinien się rozwijać Kraków w obszarze biznesu międzynarodowego? Z czym chciałby Pan, żeby Kraków był kojarzony biznesowo w ciągu najbliższej dekady, dwóch? No przede wszystkim nie chciałbym, żeby Kraków, ale również Małopolska była kojarzona z jakąś jedną branżą, żeby to był rozwój bardzo taki szerokopasmowy, ale oczywiście mamy swoje specjalizacje, swoje priorytety. Każda metropolia ma takie tendencje, żeby dominować nad pozostałą częścią regionów, ale oprócz tej dominacji jest również takie pozytywne promieniowanie. Kraków rzeczywiście wyrósł na potęgę, bo w sektorze BPO ma pierwsze miejsce w Europie. Jest to najbardziej atrakcyjny rynek. Mamy w tej chwili najniższe bezrobocie. Nigdy nie wiem, czy do końca jest to dobra informacja dla inwestorów, czy zła, ponieważ rzeczywiście w sensie, kończy się że jest to może rynek pracownika, tak, a nie pracodawcy. Tak, kończy się okres, kiedy tym walorem Małopolski były stosunkowo niskie koszty pracy. One rosną, ale w zamian za to oferujemy coraz wyższą jakość naszych kadr. I myślę, że to jest główny powód, dla którego inwestorzy do nas przychodzą. 5 lat temu, gdy ten przemysł, tak jak wspomniałem, nie przekraczał jeszcze 20 000 pracowników, mówiono o nasyceniu rynku, o tym, że być może liczba absolwentów krakowskich uczelni nie wystarczy, żeby zaspokoić potrzeby tak dynamicznie rosnącego sektora. Kraków jest miastem kultury, Kraków jest miastem studentów, Kraków to olbrzymie dziedzictwo, Kraków to rozrywka, Kraków to dobre mieszkania. Można to po prostu wspaniale żyć. Mając dobrą pracę, można zrealizować całe swoje życie, nie tylko zawodowe, ale również i prywatne. I to jest chyba największy walor Krakowa. Patrząc trochę z innej perspektywy, Panie Marszałku, co ta branża powinna, czy mogłaby zrobić dla miasta? Istnieje jakiś logiczny, kolejny krok, który z poziomu pańskiego urzędu należałoby temu biznesowi, tej branży podpowiedzieć? Znaczy rzeczywiście było tak i jeszcze czasami jest, że sektor BPO jest kojarzony głównie z call center, czy też z wypełnianiem, czy drukowaniem faktur. No? I ten obraz trzeba jakoś przełamać. Były takie również obawy w Krakowie, w Małopolsce, że na tym się ograniczy. Okazało się, że rozwój, który nastąpił w ciągu ostatnich lat, a zwłaszcza w ciągu ostatnich 2 lat, kiedy te firmy poszły w kierunku technologicznym, w kierunku zarządzania procesowego i tak dalej, stanęły na wyższym poziomie. Nagle się okazało, że może to być również sektor, który potrafi tworzyć, przynosić nowe wartości, potrafi być po prostu innowacyjny. My się bardzo cieszymy, że to nie są tylko te proste usługi, a one w zasadzie pomału znikają, że poziom technologiczny i organizacyjny tych firm jest coraz wyższy, że mamy po prostu najlepsze firmy światowe, które świadczą usługi w wielu obszarach. Sektor BPO powinien szukać dobrej marki u mieszkańców Krakowa i mieszkańców Małopolski. Powinien chwalić się tym, że Kraków dzięki temu sektorowi się zmienia, że mamy lepszą architekturę, że mamy lepszą infrastrukturę. Powinien pokazywać, jaka jest wartość dodana, ta ekonomiczna, ile ludzie zarabiają, ile jest z podatków z tego powodu, zarówno CIT, jak i PIT, jak mieszkańcom, a przede wszystkim pracownikom tych firm się żyje, że oni żyją na bardzo dobrym poziomie,
że zarabiają dużo więcej niż w pozostałych sektorach na terenie miasta czy też Małopolski. Trzeba tworzyć dobrą markę i wtedy w sposób automatyczny również otworzą się władze, zwłaszcza władze samorządowe, prezydent miasta Krakowa, samorząd województwa na to, żeby wspierać dodatkowo również ten sektor od strony inwestycyjnej, uruchamiać nowe impulsy, które będą zachęcały następnych inwestorów do inwestowania w Krakowie i w Małopolsce. Dziękuję bardzo. Moim gościem był marszałek województwa małopolskiego, pan Jacek Krupa. Dziękuję panie marszałku. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękuję.